To była ciężka noc w obskurnym, zapyziałym guesthouse'ie w laotańskiej miejscowości, której nazwy nie potrafię wymówić. Pomysł, że w 2 dni pokonamy 800 km z Hue do Vientiane był trochę szalony. Obudziliśmy się zmęczeni. Beznadziejne warunki noclegu, brak pożywienia i kawy spowodowały jednak, że szybko ruszyliśmy w dalszą trasę. Dziś do pokonania mamy prawie 500 km do stolicy Laosu, Vientiane. Guesthouse'y. Nie polecam, ale w Laosie i tak pewnie nie będziecie mieć wyboru. Kosztuje 30 zł przynajmniej, ale mają cię totalnie w dupie, nic nie działa, prąd, wiatraki. Czasami działa, czasami nie, ale na szczęście jedziemy. Może tak. Obczajcie kolejny azjatycki wehikuł. Nice. To jest laotański wehikuł tym razem, a my z Ulą braliśmy się w podróż bez waluty, nie piliśmy nic i nie jedliśmy od kilku godzin, jedziemy na motorze i staramy się gdziekolwiek wymienić dolary i chyba wreszcie znaleźć miejsce, gdzie wymienimy. Także jak ktoś jedzie do Laosu, to warto mieć ze sobą kipy zdecydowanie, czyli laotańską kasę. Po angielsku praktycznie nikt nie mówi, przynajmniej na tej prowincji, na której jesteśmy, ciężko się jest dogadać. Ale jak Ula wzięła 5 dolarów i poszła się uśmiechnąć, to się zgodzili wymienić. Jak umiała poszedł, to by się nie zgodzili. Jest śmiesznie, bo prawie czujemy się, jakbyśmy mieli dostać udaru. Jest pewnie ze 30 parę stopni, jest gorąco. Ale jedziemy przed siebie, dzisiaj może dojedziemy do stolicy, zobaczymy. Małe sprostowanie, Ula mówi, że jest daleko do udaru, natomiast to chyba bardziej ja. Dla mnie 33 stopnie, a tyle teraz jest, to jest troszeczkę za dużo. Zwłaszcza jak mam kaca, a dzisiaj mam kaca. Po wczorajszym laotańskim piwie. Umierasz? Nie. Trochę ciepło. Nie musimy chyba dodawać, że przy 33 stopniach i pełnym skwarze nie ma tutaj ludzi ubranych na krótki rękaw, tylko sami na długi. I spodnie, i bluzy, tudzież coś na głowę, najlepiej. Tak jest po prostu w Azji. Azjaci nie lubią się opalać. Opalanie się jest tu niemodne, ciemny kolor skóry jest niemodny. Kolejna zadupiasta mieścinka, ale z ATM-em, może tu się uda wypłacić kasę. Ledwo tu stanę, ledwo się zmieszczę w ogóle. Woohoo! 1 500 000, no to teraz lecimy. Stać nas na wszystko. Mamy kasę, mamy kasę. Jaki szczęśliwy, bo bierze kawę, za chwilę się napije. Tak, tak. Nie lubię być zależny, jak nie mam pieniędzy, żeby coś kupić do jedzenia, do picia, czy paliwa chociażby zatankować, się prosić o wymianę dolarów. A tak, jesteśmy już laotańczykami z krwi i kości. Kawa jest to robiona zupełnie inaczej niż w Wietnamie. To jest kawa z mlekiem, kawa czarna. Maybe black. Adi. Black, yes. Black. Yes. No milk. No milk. A już to tam. This. Aku dibawa. Yeah. Chyba to dziwne trochę jest. Okay. Także pani ma tu gotową kawę czarną z mlekiem. Ula ze swoimi zdolnościami lingwistycznymi na pewno zapamięta te nazwy, ja niestety nie. Ale kawa jest pyszna. W ten sposób kupiłem 2 reklamówki kawy za niecałe ileś tam. Thank you. Obczaj laj laj. Tak jest, dziękuję po laotańsku. Obczaj na laj. Thank you. Obczaj na laj. Obczaj na lej kawy. Tylko zmrożoną kawą albo zmrożonym browarem najlepiej jest podchodzić do takich upałów. To co, lecimy? Zapłacone? Tak, chodźmy. Krowy poszli. A Laos jest totalnie spalony, teraz w porze suchej po prostu jest sucho na maksa, gorąco. Nawet rzeki powysychały. Większość strumyków wyschnięta, zaschnięta. Tak, i cała zieleń, roślinność, no wszystko takie biedne, opalone. I gorąco, ale akurat to nam nie przeszkadza. Mi już nie przeszkadza, bo już kac przeszedł, także spoko. Ula lubi jak jest gorąco. Śpi zawsze w 4 bluzach i w 3 dresach. Mimo upałów. No, dzisiaj, no bo były komary. Dobra, jedziemy pokazać wam jeszcze trochę laotańskich stepów po drodze.
A w ogóle fenomen, tutaj po prostu jedyne samochody jakie jeżdżą w tym biednym kraju, jakby nie było, to jakieś takie SUV-y totalnie nowe, wypasione, albo te Toyoty Hiluxy, albo w ogóle Range Rovery nowe wypasione. Wszystko w białych kolorach i takie no maksymalnie 5-letnie, nawet z reguły młodsze. Jedyne samochody praktycznie jakie spotykamy na trasie. Wygląda na to, że to jest jedyny akceptowalny samochód na tych dosyć kiepskich drogach, jakby nie było. O, a propos, znowu jedzie jakiś wielki samochód. Toyota Hilux. Tu jest czyjś dom, tu sklep. Przeróżne jedzenie. Ciekawie to wygląda. A, to chyba kura jakaś jest. W ogóle fajny patent z odganianiem much, zautomatyzowany. Tam ryby, tu jakieś kiełby. No tu pan dla nas kokosy szykuje. A tutaj w razie czego można sobie ten napój z trzciny cukrowej zamówić, ale cukru to nam wystarczy. No i 34 stopnie. Ale pycha. A schłodzony? Nie. Taki naturalny. Thank you. A jak wypije się kokoska, to dobrze jest go przeciąć i zjeść środeczek. Tu pan pokaże, jak to się robi. Ło. A teraz Bartek, Dobrze chcesz jest drugiego? też nie obciąć palca. Tak, niech pan przekroi, może zjem. Bo Ula nie je taką nóż. A ja jem wszystko. Zaraz pokażę, jak dobrze, jak się je. Pycha. To są dobre tłuszcze, dzięki temu można schudnąć, mam nadzieję. Zamówiliśmy jedno coś, nie wiemy co. Ładnie. Okej. Wow. Wow. Co to? Nie wiem. Mięso. Okej. Pan jest super. Wszystko mi pokazuje, jak to się robi. Chcesz ryżu do tego? No. Tu. Thank you. To jakieś mięsko, więc teraz Bartek będzie próbował. W galarecie? Wow, ciekawe to. Było zawinięte w liściu bananowym. With this? Taki pasztecik chyba, nie? Smakuje trochę jak szynka konserwowa. Przysmak ten taki, Wiem jaka. zapomniałem nazwę, w puszce. Tak, Taka wiem, mielonka. wiem. Ale ta papryczka pikantna. Ciekawe. What's the name? Name? Mu. Mu? Mu. A, może krowa. Czyli z muła. Mięso z muła. I jeszcze coś takiego Ula wzięła. To nie jest mięso, to jest coś w cieście, ale nie wiemy co to jest, a pan w ogóle nie mówi po angielsku. Wygląda jak burak w cieście, nie? Ja myślałam, że to banan, ale to nie jest banan. To jest jak taka kawa, jak ziemniak. Może to batat? Do you have cafe? Kafe. Kofe. Kafe, kofe. Kawy co prawda nie uda się zamówić, ale rozmowa jest przemiła. Mega już zmęczeni jesteśmy drogą, tyłek odpada, ale jest przystanek na kawę. A po drugiej stronie ulicy ogromna jest, niedoceniana siła radzieckiej motoryzacji. Nawet tutaj, w Laosie, proszę, ZIL.
Ciekawe czy na chodzie, wygląda na to, że raczej nie. Ale Kamazy jeżdżące wszędzie widać. To jest kraj, gdzie generalnie są Kamazy i najnowsze SUV-y. O, najnowsza Toyota, cyk. Może nie najnowsza, ale wypasiona. Wow, kawa podana w sposób wietnamski, czyli z mlekiem na dole. Na pewno mocna, na to właśnie czekałem. Zobaczcie. Jak w Wietnamie. Mega. Mocna kawa i mleko skondensowane. Idealnie. Jedno jest pewne, jak ktoś chce mało cukru w swojej diecie używać, to w tym rejonie świata jest to ciężkie. Od razu ładują cukier do wszystkiego. Mimo tego, że tak, tu jest mleko skondensowane, ale już ta kawa sama w sobie jest mega słodka. Po 200, a co tam? Zatrzymaliśmy się, bo już jesteśmy zmęczeni jazdą i zobaczyliśmy taki oto widok, który zaraz wam pokażemy. Lola nazywa to awatarowym widokiem, taka dzika przyroda po prostu. Awatar. Chyba poszła po arbuzy. Nic nie jadła od rana widulka. Jeszcze z 200 km, także dzisiaj najcięższy dzień, jeżeli chodzi o podróż w kilometrach w historii naszej podróży. Pani najpierw wymacała tutaj arbuzy, który jest najlepszy. Wybrała, wystukała i teraz otwiera. Jest. Mega jest ten system. To był jeden z najtrudniejszych dni od początku naszej azjatyckiej wyprawy. Ustaliliśmy, że tego dnia pokonamy 500 km i to się udało. Niezbędnym było jednak zrelaksowanie się, a w przypadku kierowcy również należyte znieczulenie w lokalnym barze. Vientiane, stolica Laosu. Chyba zostaniemy tu dłużej. Tam jest po drugiej stronie rzeki Tajlandia, bo stolica Vientiane jest na granicy. Przy granicy. Ale jestem pijany.